Jest to więc interesujące. Interesujące jest również to, że większość kobiet we współczesnym świecie nie ma pojęcia, co mężczyźni uważają za atrakcyjne. Mówiliśmy wcześniej na samym początku tego podcastu o mężczyznach, którzy chcą, aby ich cuties był ssany i tym podobnych bzdurach. Mężczyźni tego nie chcą. To nie jest atrakcyjne dla mężczyzn. Nie chcemy tego. Większość kobiet, gdybyś powiedziała, jak przyciągnąć mężczyznę, nie miałaby pojęcia. Nie miałyby pomysłu. Wiem. Chcą uległej kobiety. Gotującej dla niego. Zrób mu masaż. Nakarm go winogronami. Nie chodzi tylko o to. Pogłaszcz go po głowie. Nie chodzi tylko o to. Jedną z ważnych rzeczy w byciu mężczyzną, szczególnie w związku, jest to, że chcemy być bramą do świata naszej kobiety. Jeśli mam kobietę i ją kocham, chcę być jej portalem do świata. Chcę, aby doświadczała rzeczy przeze mnie i widziała rzeczy przeze mnie. W tym celu potrzebuję dla niej pewnego stopnia niewinności i czystości. Chcę być pierwszą osobą, która wsadzi ją do prywatnego odrzutowca. Chcę, żeby wsiadła do odrzutowca i powiedziała: wow. O, to właśnie ty mnie zabrałeś. Nie chciałbyś dać komuś prezentu świątecznego, jeśli ten ktoś miał wcześniej 10 prezentów lepszych od twojego. Prawda? Tak, to prawda. Więc jako kobieta, tym, co czyni cię atrakcyjną dla mężczyzny, do pewnego stopnia jest twoja niewinność i czystość. To jest bardzo ważne. I może sprowadzać się do bardzo podstawowych, prostych rzeczy. Powiem ci, jeśli wejdę do klubu, czy wiesz, kto jest najgorętszą dziewczyną w klubie? To dziewczyna, która nie tańczy, nie twerkuje na pieprzonej scenie, nie jest otoczona przez kolesi. Kiedy dziewczyny chcą męskiej uwagi w klubie, zaczynają pić, twerkować. To jest najbardziej odrażające haramowe gówno. Mogę chcieć cię przelecieć, ale nie chcę z tobą być. Jeśli pokażesz mi dziewczynę siedzącą w kącie, nieśmiało, mówię: dobrze. Nie doświadczyła zbyt wiele w życiu. Mogę jej pokazać różne rzeczy. A także nie tylko pokazać jej rzeczy. To bardzo ważny punkt, za który jestem atakowany przez Matrix, ponieważ celowo mnie nie rozumieją. Jako mężczyzna, jeśli walczę, przewodzę i staram się prowadzić swój dom, chcę też kobiety, która podziela moje wartości. Chcę w pewnym stopniu edukować moją kobietę i pokazywać jej różne rzeczy, aby się ze mną zgadzała. Jak powiedziałeś wcześniej, o szukaniu męskiego wzoru do naśladowania. Chcesz być wzorem do naśladowania dla swojej kobiety. Jeśli jest zbyt doświadczona życiowo, trudno jest być wzorem do naśladowania. Jeśli siedzi tam nieśmiała i cicha, możesz przyjść i powiedzieć: nie, wiesz co? Nie bierz tej pieprzonej szczypionki. Posłuchaj mnie. I możesz być dla niej wzorem do naśladowania. Nie możesz tego zrobić dla kobiety, która wie zbyt wiele, zna zbyt wielu kolesi, była w zbyt wielu miejscach. Więc ten stopień czystości, którego szukamy, jest bardzo ważny. Jestem ciekaw. Powiedziałeś, że jeśli zrobiła zbyt wiele rzeczy, to źle, prawda? Tak, zgadza się. Więc nawet nie mówię o seksie, ale byłem w prywatnym odrzutowcu. Jestem ciekawy, ponieważ... Ale jak dostaniesz się na pokład prywatnego odrzutowca bez obciągania kutasa? Jestem po prostu ciekawy, bo mój tata należy do 1% najlepiej zarabiających. I byłem po prostu ciekawy, czy jest inaczej, jeśli robiłeś rzeczy ze swoim tatą? Cóż, nie, w porządku. Nie, nie w ten sposób. Nieseksualne. Mówię o lataniu prywatnym odrzutowcem. Tak, wiem, o czym mówisz. Tak, Ale nie, chodzi mi o to, że szukamy prawdziwego stopnia niewinności u kobiet. I to właśnie ta niewinność sprawia, że czujemy się wobec nich opiekuńczy.
I to właśnie ta opiekuńczość sprawi, że będziemy dobrymi mężczyznami. Więc kiedy patrzymy na społeczeństwo jako całość i na to, jak bardzo jest zepsute, rozumiem to. Mężczyźni mają ogromną rolę do odegrania. Kobiety mają ogromną rolę do odegrania. Ale wiele ojcowskich instynktów i instynktownych zachowań mężczyzn. Ponieważ instynktownym zachowaniem mężczyzn jest umrzeć za swoją kobietę. Na przykład, gdyby ktoś próbował ją zabrać i wyciągnął miecz. Zginąłbym w jej obronie, prawda? Jeśli przechodzisz przez życie i zauważasz, że mężczyźni naprawdę nie odczuwają wobec ciebie tego sposób, to dlatego, że wiele z ich instynktu jest erodowane przez fakt, że już się zbyt wiele rozkoszowałaś życiem. Tak jak powiedziałaś, przeglądają twój Instagram lub twoje życie, a ty przeżyłaś tak wiele. I po prostu czują, że nic nowego nie mogę wnieść do rzeczywistości tej dziewczyny. Ale nie czuję, żeby to była prawda, ponieważ do pewnego stopnia rozumiem, co mówisz, prawda. Ale możesz lecieć prywatnym odrzutowcem 10 razy, ale to będzie wyjątkowe, bo z tobą. Dla niego nie jest. Nie dla niego. Dla niego jest to wyjątkowe, ponieważ to twój pierwszy raz. Ponieważ mężczyźni, może to biologiczna predyspozycja. Może po prostu tak zostaliśmy zaprojektowani. Ale powiążmy to z seksem. Dziewictwo, pierwszy raz. Nie chodzi o to, że to zrobiłeś. Chodzi o to, że zrobiłeś to pierwszy raz ze mną. To właśnie jest ważne. To doświadczenie jako całość, które mężczyźni uważają za odpychające. To po prostu prawda. Nazywaj mnie mizoginistą, niech mnie społeczeństwo odrzuci, co tam chcesz. Mówię prawdę, zawsze to robiłem. To doświadczenie życiowe jako całość, które mężczyźni do pewnego stopnia uważają za odpychające. Nie chcemy kobiety, która ma za sobą wiele traumatycznych przeżyć, wiele doświadczeń, zrobiła wiele rzeczy, zna wielu ludzi i była w wielu miejscach. To absolutne przeciwieństwo tego, czego chcemy. Chcemy całkowitego przeciwieństwa tego. A zabawne jest to, że kobiety chcą mężczyzn, którzy zrobili te rzeczy. Powiem ci to teraz. Idź tam i znajdź dziewiczą kobietę i powiedz, jeśli masz swojego pierwszego chłopaka, czy chcesz stracić dziewictwo z dziewiczym mężczyzną, czy mężczyzną, który miał kilka dziewczyn. Jako dziewica wybierze faceta z doświadczeniem. Doświadczenie jest zawsze pożądane i szanowane u mężczyzn. U kobiet jest odwrotnie. To prawda. To prawda. Musimy więc spojrzeć na to, jak popieprzony jest świat. Kobiety, zwłaszcza w wieku od 18 do 28 lat lub od 18 do 25 lat, powiedzmy, żyją tym szalonym stylem życia, tym szalonym życiem, z najważniejszymi ludźmi, najbogatszymi ludźmi na planecie, robiąc wszystko, czego można doświadczyć pod słońcem. A potem, w wieku 29-30 lat, oczekuje się, że jakiś koleś pojawi się, wiedząc, że jest na drugim miejscu po X i będzie z tego oczekiwany, że będzie zadowolony, nie pozwoli, by to zraniło jego ego, usiądzie tam, podniesie się i założy jebaną jasną twarz. To zabija go każdego dnia. Taka jest rzeczywistość. On jest w tobie zakochany. A ty gdzie do cholery byłaś, kurwa, z kim?